Netflix cały czas nas czymś zaskakuje, a to nowy serial, a to jakaś kontynuacja i było tylko i wyłącznie kwestią czasu, że druga część filmu Extraction, polski tytuł, Tyler Rake, pięknie, naprawdę piękny tytuł, powstanie, bo rzeczywiście pierwsza część, z tego co wiem, to bardzo ładnie się klikała, ilość tych godzin, które tam trzeba obejrzeć, że tak powiem, na Netflixie się zgadzała. No i dostaliśmy drugą część, oczywiście powraca Chris Hemsworth. Fabuły nie będę zdradzał, tak naprawdę nie ma potrzeby, tylko napomknę, że film rozpoczyna się dokładnie w momencie, kiedy kończy się jedynka. Ta sama jest, można powiedzieć, ta sama scena i lecimy z koksem i jedziemy dalej oczywiście. Powracają wszyscy nasi główni bohaterowie, którzy mogą wracać i w tym momencie już bracia Russo, oni akurat są scenarzystami tegoż filmu, powiedzieli, że jak najbardziej będziemy chcieli, jeżeli wszystko się zgodzi, czyli oczywiście te ilość łapki, czy podwójnych łapek, bo takie można dawać na Netflixie, ilość godzin wyświetleń będzie również się zgadzała, no to będzie trzecia część i po pierwszym dniu już powiedziano, będzie trzecia część i po czym bracia Russo powiedzieli, no to słuchajcie, to pomysłem byłoby dobrym, gdybyśmy na przykład zrobili uniwersum, bo tam jest tyle postaci w tym filmie, że naprawdę można zrobić, więc nie będę zdziwiony, jeżeli się okaże za czas jakiś, że dostaniemy serial z tą postacią, więc rzeczywiście tak to będzie się działo. I trzeba przyznać, że czemu by nie, bo naprawdę my w tym momencie kochamy takie filmy, tak? Sylvester Stallone robi czwartą część The Expendables, Niezniszczalni. Mamy Johna Wicka, też czwartą część i ten film jak najbardziej wpisuje się w to wszystko, więc jeżeli lubisz kino akcji, kino kopane, wiesz, to jest tak naprawdę film z cyklu Zabili go i uciekł. Nie szukaj tutaj zbyt dużo logiki, mimo że nie jest akurat z tym najgorzej, ale jeżeli wychowałeś się na tych wszystkich kobrach, predatorach, komando i tak dalej, to jak najbardziej to jest film dla ciebie, bo akcji tu jest bardzo dużo, naprawdę. Co mi się podoba, mamy zachowaną fajną arytmię, bo może akurat na tym się skupię na chwilę, że rzeczywiście wiele osób zarzucało przy okazji Johna Wicka, właśnie czwartej części, że jest cały czas akcja i nie możemy odpocząć i w tym momencie, po pewnym momencie jest już znużenie. W tym momencie, po pewnym momencie. Dobra, niech było, powiedziałem już, koniec, kropka. A tutaj rzeczywiście mamy momenty oddechu. Jest oprócz tego, że jest ten film napakowany akcją, naprawdę jak PKS do lichenia, jest rzeczywiście moment, żebyśmy odetchnęli. Jest moment na refleksję. I to rzeczywiście jest bardzo dobrze zrobione. W pierwszej części dostaliśmy 11-minutową sekwencję, właściwie jedno ujęcie, to znaczy twórcy mówią nam, że to było jedno ujęcie, ale jeżeli jesteś wprawnym widzem, to zauważysz. Tutaj dostajemy 22-minutową sekwencję. To oczywiście chodzi o tę sceny, że tak powiem, w pociągu i to, co się dzieje wcześniej i później. To ma być jedno ujęcie. Wiadomo, musisz się naprawdę bardzo przypatrzyć, ale rzeczywiście ciekawe, czy w sumie w trzeciej części dostaniemy 33-minutową sekwencje, ale bronie naprawdę różnego rodzaju są używane i to akurat chyba nie dziwi tak naprawdę, bo mamy tutaj najemników, akcja się dzieje wiadomo za naszą wschodnią granicą, bo akurat tym razem Gruzja, nie wiem, może Serbia, może Rumunia, czy tam Węgry nie były dostępne, może kręcili Hellraisera 20, a może jakiś tam inny film, trudno powiedzieć, ale jeżeli chodzi o akcję, film jest naprawdę niesamowity, bo sekwencja, jak już mówiłem wcześniej, w pociągu, sekwencja w więzieniu i tak bym mógł mówić i to naprawdę jest dobre kino, to jest naprawdę kino, które tak, jak najbardziej, mówiłem już wcześniej, zabili go i uciekł, ale tutaj dostajemy dużo fajnej akcji i jest to przemyślane. To nie jest na zasadzie tak, że facet wyciąga pistolet i oddaje z niego 158 strzałów i potem jeszcze strzelają do niego, dostaje 3 kulki, a nie, rana powierzchowna czy coś. Nie, to rzeczywiście wszystko ma ręce i nogi. Muszę przyznać, że użycie pewnych narzędzi w tym filmie boli, naprawdę, kiedy jest scena w więzieniu, jest scena, że tak powiem, z tym piecem, z tym kotłem, będziesz wiedzieć, o co chodzi. Tak, naprawdę już było, ależ to boli, to rzeczywiście, i boli, rzeczywiście to jest tak zrobione. Pod względem technicznym film mi się bardzo podobał. Naprawdę jest zrobiony cudnie, jest zrobiony świetnie. Nie nudziłem się, bo jeżeli chodzi o ten film, to nie miałem zbyt wysokich oczekiwań. Okej, widziałem pierwszą część w porządku, więc wiedziałem czego się spodziewać, wiedziałem jak to będzie wyglądało. Jeżeli nie widziałaś pierwszej części, na kanale jest recenzja, gdzieś tutaj pewnie się za jakiś czas, a może na końcu pojawi link, możesz zobaczyć, obejrzeć jak Tyler Rake, nie Extraction, nasi tytułolodzy potrafią, tak? Ale z drugiej strony Netflix to musiał zaaprobować, musiał powiedzieć, okej, dobra, podoba nam się to, więc jest dobrze. Także tak sobie wymyślili, tak oczywiście to było. Film jest bardzo krwawy, naprawdę
Kiedyś na początku lat 90., kiedy wchodziły filmy ze Stevenem Seagalem, było patrzcie, to coś nowego, on tam ręce łamał i w ogóle nosy pękały i to się rzeczywiście działo. Tutaj jest podobnie, naprawdę nie ma tego, że gdzieś tam kamera odjedzie czy coś, nie, po prostu jeżeli jest złamana noga, złamana ręka, jeżeli nohal jest, po prostu tutaj się dzieje, rzeczywiście dzieje, a dodatkowo scenografia i plenery mamy piękne. Film był kręcony w Pradze, a także we Wiedniu, w tych dwóch miejscowościach. Ten wielki wieżowiec, to rzeczywiście to akurat był Wiedeń, tam zatrzymali na kilka dni ruch. No nie wszystkim to się podobało, bo oczywiście biznes, trzeba oczywiście sklepy mieć otwarte i tak dalej, no ale domyślam się, że może tam miasto wynagrodziło to jakoś sklepikarzom czy komuś, także nie było tego rzeczywiście źle. Były dokrętki, bo rzeczywiście film miał początkowo po sukcesie jedynki, kiedy dwójka już była, kiedy oczywiście był ten szał, robimy dwójkę, będzie super ekstra, film miał trafić do kin, no ale w końcu stwierdzono, nie będziemy się wygłupiać, wrzucimy po prostu go na Netflixa, wrzucimy go na platformę. No i w tym momencie domyślam się, że trójka już będzie bezpośrednio do kina. Może to będzie tak, że dwójka, jedynka były na platformę, trójkę wrzucimy do kin, ale ponieważ robimy tak zwany spin-off, na przykład o bohaterze B, C, D, E, no to w tym momencie może zrobimy, proszę bardzo, ten będzie serial limitowany tylko i wyłącznie miniserial 6 odcinków, a ten będzie film. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie uniwersum rośnie, naprawdę uniwersum rośnie i jest pomysłów dużo. No, krótko mówiąc, musi się włoska firma Mamona Casucci Szmal zgadzać, bo pamiętaj, wiem, że na Netflixie nie ma reklam, jeszcze nie ma, przynajmniej nie na wszystkich subskrypcjach, nie na wszystkich poziomach, no, ale to też się ilość subskrypcji, że tak powiem, kupionych, no to wszystko musi jakoś przeliczyć. Jeżeli chodzi o samą fabułę, no nie jest wyszukana, tak, nie jest wysublimowana, to nie jest, wiadomo, dramat psychologiczny. Jest jedna rzecz, która tak naprawdę mi się bardzo w tym filmie nie podoba, bo nie będę zdradzał, postaram się nie zdradzać, ale tak naprawdę no jest to głupia głupota, jak mawia kabaret, jest to klisza, jest to rzeczywiście źle wykonana sprawa. Powiem tylko, że chodzi mi o telefon. No według mnie, no nie wiem, tak naprawdę ja w tym momencie tutaj widzisz, mówię do telefonu, ale cały czas tutaj gdzieś mój jest i pewnie gdyby mi zniknął telefon, no to mi się dziwnie czuł, to mi się na pewno ogarnął, że o kurczę, popatrzcie, nie mam telefonu, coś się dzieje, a kiedy już mamy do czynienia ze światem CIA, KGB, PKP i tak dalej, tych wszystkich rzeczy, mamy telefony szyfrowane i nagle telefon mi ginie i nikt tego w ogóle nie ogarnia, a co się działo? Nie wiem, no to rzeczywiście to nie jest dobra sprawa. Postacie są fajnie nakreślone, bo tutaj zataczamy krąg, dowiadujemy się więcej, oczywiście to uniwersum cały czas rośnie, dowiadujemy się więcej o naszym głównym bohaterze, tutaj widzisz Chris Hemsworth, czyli Tyler Rake, dowiadujemy się więcej o jego rodzinie, troszeczkę o przeszłości. No przeszłość rzeczywiście miał nieciekawą. Okazuje się, że nawet taki twardziel jak on, bo rzeczywiście jest tutaj jedna scena, kiedy oglądałem ją, od razu mi się przypomniał Rocky, w której części walczył z Ruskiem, w czwartej części, tak, tam gdzie pojechał nie do Rosji, tylko do Związku Radzieckiego jeszcze wtedy i tam rzeczywiście jest taki montaż, on tam zaczyna trenować. Tutaj jest coś podobnego i od razu mówię, proszę bardzo, banan, widzisz, teraz mówię, jest banan, więc rzeczywiście to jest zrobione dobrze, ale okazuje się, że nawet ten twardziel, ten nasz John Wick, John Rambo, czy właściwie czemu Tyler, a nie John Rake, no nieważne, też ma swoje drugie dno, ma swoje słabe strony i rzeczywiście można by powiedzieć, nie spodziewałem się czegoś po takim filmie, no ale jest to rzeczywiście dobrze, nie cały czas tylko akcja, ale w pewnym momencie mamy czas, żeby odetchnąć, żeby rzeczywiście jakoś zastanowić się nad tym filmem, stwierdzić, proszę bardzo, no też jest dobrze, ale skoro to na pewno nie było uczynione dlatego tylko i wyłącznie, że proszę bardzo, to musi być super, nie no, jeżeli w pomyśle, jeżeli gdzieś tam jest zarys tego, że będziemy robić uniwersum, no to trzeba go rzeczywiście jakoś budować. Pojawia się Idris Elba, no wiadomo, że znamy go chociażby Chris Hemsworth, Thor, tak, tam jest Heimdall. Jest tu taka jedna scena, która też mi się obawia, bo humor akurat w tym filmie nie posądziłbym o to, że będzie jakiś nadmiar humoru, a rzeczywiście jednak fajnie puszczają do nas oczko, bo w pewnym momencie Tyler bije się tam z jakimś facetem normalnie, no to wiadomo jak to bijatyka, nie to, że kung fu, karate czy tam jakieś inne aikido, tylko po prostu naparzają się czym tylko się da i w pewnym momencie jest młotek i on tak chce po niego sięgnąć, tylko nie. No mówię od razu, no bardzo fajnie to wygląda, jest to fajna śmiechawka. No ale akurat z tym jak najbardziej nie ma problemu. Takich scen jest rzeczywiście kilka w tym filmie, bo scena z widłami mi się bardzo podoba. Będziesz oglądać,
jak najbardziej możesz sobie zobaczyć. Scena z ojcem, naprawdę z ojcem dzieciaków też jest dosyć mocna, dosyć poważna, więc jeżeli lubisz film, gdzie trup ściele się gęsto, gdzie naprawdę kości są łamane, nogi i tak dalej, ostrzeliwane głowy, no bo to jest film brutalny, nie ma się co czarować. Tutaj rzeczywiście dzieje się dużo pod tym względem, to jest to kino dla Ciebie. Tylko mówię, nie wymagaj realizmu 100%, nie jest to co prawda, umówmy się, nie jest to co prawda Szybcy i Wściekli 10, może bliżej mu właśnie do rzeczonego Johna Wicka, no ale ja w jakiś tam sposób mogę sobie to wytłumaczyć. Oglądałem z przyjemnością ten film i chcesz poznać moją ocenę, to sprawdź sobie na Filmwebie, tam jest ta ocena wystawiona i możesz sobie sprawdzić i tak, jak najbardziej. Chris Hemsworth, domyślam się, że on ma podpisany kontrakt na wiele filmów, ale co jest ważniejsze, dlaczego ten film wyszedł, wydaje mi się tak dobrze, tak realistycznie od strony technicznej, kaskaderskiej, bo właśnie kaskader jest reżyserem tejże produkcji. Ktoś zaraz powie, no ale słuchaj, co z tego? Przecież Chad Stahelski, który robił Johna Wicka, również jest kaskaderem, również był szefem kaskaderów, przecież zastępował Keanu Reevesa bodajże w Matrixie. Tak, zgadza się, no ale akurat może, jeżeli porównamy powiedzmy Tyler Rake 2, John Wick 2, może jeszcze reżyser się i tak samo bracia nie rozpędzili się jeszcze aż tak bardzo, żeby rzeczywiście odlecieć całkowicie w kosmos. Pamiętaj, pierwsza część Szybkich i Wściekłych też nie była najgorsza, więc pewnie będzie całkowicie inna rozmowa, kiedy przyjdzie gadać o Tyleru Rake'u 10, 15, no kto wie ile tych części powstanie. Może być ich bardzo dużo, może być ich rzeczywiście niespecjalnie wiele. Jeżeli film jeżeli trójka się rozpocznie w tym samym miejscu, wcale mi się nie zdziwił, bo jest brama brandenburska oczywiście do trzeciej, kolejnej części. Właściwie do każdej może być 20 kolejnych części, bo to akurat tak jest zakończone, że wcale by mnie to nie zdziwiło. I również to jest tak zrobione, że okej, w porządku, nie ma problemu. Również jest wytłumaczone, że mogą powstawać kolejne części, ale już nie z Rake'iem, tylko tak jak już mówiłem wcześniej, ponieważ bracia Russo chcą zrobić uniwersum, to może być na zasadzie, o proszę bardzo, i to. Czy tak się stanie? No, powiem tak, skoro po jednym dniu stwierdzono, że będzie trzecia część, to jak najbardziej. Dostaniemy, domyślam się, szybciej niż później trzecią część. Chris Hemsworth może tylko zacierać ręce, bo o ile jego ostatni Thor, niekoniecznie był dobrym kinem, po prostu nie był dobrym kinem, no to rzeczywiście, jeżeli chodzi o akcyjniak, ten film udał się dobrze, ciekawie. Nie będzie on klasykiem, nie będzie został na półce u mnie obok Kobry, Komando, czy chociażby mojej grzesznej przyjemności, czyli filmu Roadhouse, Vicky Divo z Patrickiem Swayze, ale spokojnie można obejrzeć, zobaczyć, nacieszyć oczy i powiedzieć, o proszę bardzo, jeszcze się da nakręcić dobry film, dobry akcyjniak i nawiązujemy do najlepszych wzorów, do tego, co rzeczywiście w latach 80., 90. święciło triumf. A jeżeli Ty lubisz Netflixa i chcesz więcej takowych filmowych recenzji, sprawdź tutaj. Oczywiście, że tak. Tutaj takowych recenzji jest całe mnóstwo.